Wracamy z kolejnym filmem z serii Obiektywy. Postanowiłem wreszcie wyposażyć się w RFA 2470 i po kilku dniach testów stwierdzam, że jest to chyba jeden z moich ulubionych obiektywów. Oczywiście jest też jedna kwestia, która delikatnie mnie rozczarowała, ale z drugiej strony byłem na to przygotowany. Zresztą nie będę przedłużał i zaraz wam wszystko opowiem. Nowe szkło kupiłem w Fotoformie i tutaj wielkie dzięki dla całej ekipy za super obsługę. Przy okazji załapałem się na bardzo fajne promocje, ponieważ przez jeszcze jakiś czas będziemy mieli wielorabaty, z których wydaje mi się warto skorzystać, jeżeli ktoś celuje w kanonowe szkła. Plus do tego dostałem filtr do obiektywu i jeszcze do tego doszedł za złotówkę solarny powerbank od firmy Xtorm, o którym kiedyś możemy zrobić recenzję, jeżeli będziecie tylko zainteresowani. Przyznaję, że przed zakupem celowałem w RFA 2870, nawet swego czasu zrobiłem na kanale ankietę na ten temat i wybraliście to szkło. Niestety jeszcze przez jakiś czas będziemy musieli poczekać, ponieważ na chwilę obecną cena jest najprościej mówiąc overkillem, a dwa też zniechęciły mnie dwie bardzo istotne kwestie, mianowicie obiektyw nie ma wbudowanej stabilizacji, no i swoje waży, ponieważ jest to prawie 1,5 kg. W przypadku 2470 dostajemy szkło, które gabarytowe jest zbliżone do 1535. Wprawdzie różnica wagowa wynosi 60 gramów, ale ja muszę przyznać, że po kilku dniach noszenia wcale tego nie wyłapałem, też nie pojawiło się jakieś uczucie większego dyskomfortu. Kolejny bardzo duży plus to ta sama średnica filtra, ponieważ nie będę się musiał wyposażać w kolejnego NDK od firmy Polar Pro, chociaż z drugiej strony cały czas chodzi za mną to druga generacja Petera McKinnona, jestem naprawdę mega ciekawy, jak ona wypada. To, co mnie jeszcze bardzo pozytywnie zaskoczyło, to wbudowana blokada od zoomu. Niby jest to taki bardzo prosty patent, a z drugiej strony jak ktoś dużo podróżuje i te szkła co chwilę wyjmuje i przekłada z plecaka do plecaka, to jest to naprawdę bardzo fajne zabezpieczenie, które sprawi, że do środka po prostu nie dostanie nam się dodatkowy brud. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wbudowany pierścień funkcyjny, o którym już mówiłem wielokrotnie przy okazji wcześniejszych obiektywów od Canona i wielokrotnie się nim zachwycam. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak ja go sobie zaprogramowałem, to już odpowiadam, w moim przypadku jest on zaprogramowany pod zmianę ISO. Stabilizacja, jak to przystało na Canona, działa w bardzo dobry sposób. W końcu mamy tutaj genialne połączenie obiektyw plus body. Tylko trzeba pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii, a mianowicie jak przejdziecie do szerokiego kąta, no to musicie się liczyć z tym, że ten obrazek będzie falował. I właśnie o tym mówiłem na samym początku. Jeżeli macie zamiar nagrywać cokolwiek w ruchu, czy załóżmy to będzie vlog, no to musicie liczyć się z tym, że ta stabilizacja będzie wam płatała figle. Wprawdzie wypada to nieco lepiej niż na 15 mm, ale w dalszym ciągu jest to widoczne i nie każdemu to będzie pasowało. Jeżeli miałbym opisać ten obiektyw w kilku prostych słowach, to powiedziałbym, że jest on mega uniwersalny. W końcu w bardzo prosty i szybki sposób możemy przejść z miarę szerokiego kąta do całkiem przyjemnych close-upów. Też podoba mi się, jak działa regulacja tym zoomem, ponieważ jest ona mega płynna, a z drugiej strony jest tak, że ona stawia taki delikatny opór. Nie ma tutaj czegoś takiego, że po prostu obrócicie pierścień i nagle skaczecie z 24 do 70 mm. W moim przypadku ten RF jest genialnym rozwiązaniem, ponieważ nie muszę brać ze sobą dodatkowych 2 albo 3 obiektywów, też nie muszę dokładać zbędnych kilogramów. Tak naprawdę wszystko zamykam w jednym minimalnym secie, czyli body plus obiektyw. Jak wiecie, mamy tutaj stałą przysłonę 2.8, a co za tym idzie, jest to na tyle uniwersalny obiektyw, że przy jego pomocy spokojnie sobie zrobię krajobraz, portret, czy mogę się pobawić w fotografię uliczną. Szczegółowość i odwzorowanie jak zwykle jest na mega wysokim poziomie. Tutaj najlepiej to widać po samplach indyków z łazienek. Jeżeli ktoś by chciał, to na spokojnie sobie może policzyć ilość piór, może zobaczyć jak one wyglądają i naprawdę przy mega dużej skali, typu tam 100 czy 200%, sami widzicie, że ten obrazek zbytnio nie traci na jakości. Jak widzicie po samplach przy tym obiektywie nie ma się zbytnio do czego przyczepić, nawet jakby człowiek chciał. Wprawdzie mamy jakiś taki delikatny niedosyt i trochę żałuję, że nie kupiłem tej droższej wersji 2870, ale z drugiej strony brak wbudowanej stabilizacji i sama waga, tak jak mówiłem wcześniej, 1,5 kg, trochę mnie do siebie zniechęcił i też muszę przyznać, że widziałem kilka różnych recenzji, gdzie użytkownicy niestety narzekali, że momentami ten obiektyw ma problemy z oddychaniem, też mogą się pojawić problemy z winietowaniem na szerokim kącie, czy z delikatnymi zniekształceniami. Oczywiście, jak on tylko wpadnie w moje ręce, to na 100% zrobimy recenzję i też zrobimy osobny film z porównaniem. Na dzisiaj będzie to tyle. Dajcie znać, co myślicie o moim nowym zakupie, jak wam się podoba ten obiektyw. Jeżeli czujecie delikatny niedosyt, to spokojnie obiecuję wam, że jeszcze przez najbliższy miesiąc kilka razy będziemy do niego wracać. Jest jeden bardzo fajny projekt, ale na razie jeszcze nie chcę mówić za dużo. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało, standardowo się postaram na wszystko odpisać i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, cześć!